Ten odcinek poświęcony jest 25 grudnia i pokazuje, że ta data kryje znacznie więcej niż tylko symbolikę świąt. W historii zapisała się jako dzień egzekucji Nicolae i Eleny Ceausescu, masakry w kalifornijskim Covina, próby zamachu terrorystycznego na pokładzie samolotu lecącego do Detroit oraz katastrofalnego uderzenia cyklonu Tracy w australijskie Darwin. To także dzień narodzin postaci, które zmieniły naukę i sposób myślenia o świecie, takich jak Isaac Newton czy Ernst Ruska. Ten materiał pokazuje, jak jeden dzień kalendarza może skupiać wydarzenia o ogromnym wpływie na historię, naukę i współczesny świat. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Najważniejsze wydarzenia kryminalne. Rok 1989 zapisał się w historii Europy Wschodniej jako moment gwałtownego upadku jednego z najbardziej represyjnych reżimów komunistycznych. W Rumunii doszło wówczas do szybkiego i brutalnego zakończenia władzy dyktatora Nicolae Ceausescu oraz jego żony Eleny. Po ich ujęciu przeprowadzono doraźny proces wojskowy, który miał charakter pokazowy i odbył się bez zachowania standardów rzetelnego postępowania sądowego. Oboje zostali uznani za winnych zbrodni przeciwko narodowi, odpowiedzialności za ofiary represji, głód oraz nadużycia władzy. Wyrok śmierci wykonano natychmiast, co miało ogromne znaczenie symboliczne i polityczne. Egzekucja stała się punktem zwrotnym rewolucji rumuńskiej i jednoznacznym sygnałem końca starego systemu. Wydarzenie to było szeroko relacjonowane przez światowe media i analizowane przez historyków, politologów oraz prawników jako przykład gwałtownego rozpadu dyktatury. Dokumentacja archiwalna, materiały filmowe oraz źródła encyklopedyczne jednoznacznie potwierdzają przebieg zdarzeń. Do dziś egzekucja Ceausescu pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych momentów końca zimnej wojny w tej części Europy. Rok 2008 zapisał się w historii przestępczości Stanów Zjednoczonych jako moment jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni rodzinnych. W kalifornijskim mieście Covina doszło do brutalnego ataku przeprowadzonego przez Bruce Pardo, który wtargnął na prywatne spotkanie bliskich osób. Uzbrojony w broń palną oraz prowizoryczny miotacz ognia, sprawca rozpoczął zaplanowaną masakrę, działając z pełną premedytacją. W wyniku ataku życie straciło 9 osób, a kilka kolejnych zostało ciężko rannych. Po dokonaniu zbrodni napastnik podpalił budynek, powodując rozległy pożar i dodatkowe zagrożenie dla sąsiednich domów. Następnie odebrał sobie życie, co uniemożliwiło pełne wyjaśnienie motywów jego działania. Śledztwo wykazało, że zbrodnia była efektem długotrwałych konfliktów osobistych oraz narastających problemów psychicznych. Wydarzenie to wywołało ogólnokrajową debatę na temat dostępu do broni, przemocy domowej oraz skuteczności systemów wczesnego reagowania. Sprawa była szeroko analizowana przez media, kryminologów i służby bezpieczeństwa. Dokumentacja prasowa i archiwa śledcze jednoznacznie potwierdzają przebieg tej tragedii, która do dziś pozostaje jednym z najbardziej symbolicznych przykładów przemocy rodzinnej w historii współczesnej Ameryki. Rok 2009 zapisał się w historii bezpieczeństwa lotniczego jako moment poważnego zagrożenia dla transportu cywilnego. Na pokładzie samolotu lecącego z Amsterdamu do Detroit doszło do próby przeprowadzenia zamachu terrorystycznego przez Umar Farouk Abdulmutallab. Sprawca wniósł materiał wybuchowy ukryty w odzieży i podjął próbę jego aktywacji w trakcie lotu. Wadliwy zapalnik oraz szybka reakcja pasażerów i załogi zapobiegły katastrofie na masową skalę. Incydent natychmiast uruchomił działania służb bezpieczeństwa oraz śledztwo prowadzone przez federalne organy ścigania, w tym FBI. Wydarzenie stało się punktem zwrotnym w globalnych procedurach ochrony lotnictwa. W
wprowadzono nowe skanery ciała, zaostrzono kontrole osobiste oraz zwiększono wymianę informacji wywiadowczych między państwami. Sprawa była szeroko analizowana przez ekspertów do spraw terroryzmu, bezpieczeństwa i prawa lotniczego. Dokumenty sądowe, archiwa rządowe oraz opracowania encyklopedyczne jednoznacznie potwierdzają przebieg zdarzeń. Próba zamachu pozostaje ważnym studium przypadków, szkoleniach personelu pokładowego i planowaniu systemów zapobiegania atakom w przyszłości oraz wpływa na międzynarodowe standardy, strategie reagowania kryzysowego i ochronę pasażerów współcześnie lotniczego transportu cywilnego globalnie. Rok 1974 zapisał się w historii Australii jako moment jednej z najbardziej niszczycielskich klęsk żywiołowych, jakie dotknęły ten kraj w czasach nowożytnych. W północnej części kontynentu doszło do katastrofalnego uderzenia cyklonu znanego jako Cyclone Tracy, który w krótkim czasie doprowadził do niemal całkowitego zniszczenia miasta Darwin. Potężne porywy wiatru przekraczające 200 km na godzinę zrywały dachy, niszczyły budynki mieszkalne oraz infrastrukturę krytyczną. Około 70% zabudowy miejskiej zostało uszkodzone lub całkowicie zniszczone, a tysiące mieszkańców straciły dach nad głową. Katastrofa spowodowała śmierć wielu osób i masową ewakuację ludności do innych regionów kraju. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie naukowe i techniczne, ponieważ ujawniło słabości ówczesnych standardów budowlanych oraz systemów ostrzegania. W następstwie tragedii wprowadzono nowe normy konstrukcyjne, rozwinięto badania nad cyklonami tropikalnymi oraz usprawniono procedury reagowania kryzysowego. Dane meteorologiczne, analizy zniszczeń oraz dokumentacja rządowa do dziś stanowią podstawę badań nad ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, odpornością miast i długofalowym wpływem klimatu na bezpieczeństwo ludności. Wydarzenia naukowe oraz koncept religii. Rok 1642 zapisał się w historii nauki jako moment narodzin jednego z najważniejszych umysłów w dziejach ludzkości, którym był Isaac Newton. Przyszedł on na świat według obowiązującego wówczas w Anglii kalendarza juliańskiego, co sprawia, że jego data urodzenia różni się w zależności od stosowanego systemu rachuby czasu. W ujęciu juliańskim jest to 25 grudnia, natomiast w kalendarzu gregoriańskim odpowiada to 4 stycznia. Newton już w młodym wieku wykazał niezwykłe zdolności matematyczne i analityczne, które doprowadziły go do sformułowania praw dynamiki oraz prawa powszechnego ciążenia. Jego badania nad światłem i optyką zmieniły rozumienie natury promieniowania, a prace matematyczne stały się fundamentem rachunku różniczkowego. Dorobek Newtona wyznaczył kierunek rozwoju fizyki klasycznej na kolejne stulecia i do dziś stanowi podstawę nauczania nauk ścisłych. Jego odkrycia miały bezpośredni wpływ na rozwój astronomii, inżynierii oraz technologii, kształtując nowoczesne postrzeganie praw rządzących wszechświatem. Rok 1932 zapisał się w historii Chin jako moment jednej z najpotężniejszych katastrof sejsmicznych XX wieku. W północno-zachodniej części kraju, w prowincji Gansu, doszło do silnego trzęsienia ziemi znanego jako trzęsienie Changma. Wstrząsy osiągnęły bardzo wysoką magnitudę i były odczuwalne na rozległym obszarze, powodując masowe zniszczenia zabudowy oraz infrastruktury. Tysiące domów zostało zrównanych z ziemią, a znaczna liczba mieszkańców poniosła śmierć lub odniosła ciężkie obrażenia. Katastrofa ujawniła ogromną podatność regionów sejsmicznych na skutki nagłych ruchów tektonicznych oraz brak skutecznych zabezpieczeń budowlanych. Wydarzenie to stało się ważnym punktem odniesienia dla rozwoju sejsmologii w Chinach oraz badań nad aktywnością uskoków tektonicznych w Azji. Analizy tego trzęsienia przyczyniły się do udoskonalenia metod pomiaru fal sejsmicznych, mapowania zagrożeń oraz planowania przestrzennego.
Dane zebrane po katastrofie są do dziś wykorzystywane w badaniach naukowych dotyczących przewidywania skutków trzęsień ziemi i ograniczania ich wpływu na ludność cywilną. Informacje o przebiegu i skali zjawiska są jednoznacznie potwierdzone w dokumentacji naukowej i opracowaniach encyklopedycznych. Rok 1906 zapisał się w historii nauki jako moment narodzin jednego z najważniejszych fizyków XX wieku, którym był Ernst Ruska. Przyszedł on na świat w Niemczech i już w młodym wieku wykazywał zainteresowanie zagadnieniami związanymi z falami elektronowymi oraz możliwościami ich praktycznego wykorzystania. W dorosłym życiu stał się współtwórcą mikroskopu elektronowego, urządzenia, które zrewolucjonizowało badania nad strukturą materii. Dzięki temu wynalazkowi naukowcy po raz pierwszy mogli obserwować obiekty znacznie mniejsze niż granice rozdzielczości mikroskopów optycznych. Otworzyło to nowe perspektywy w fizyce, biologii, chemii oraz medycynie, umożliwiając badanie wirusów, komórek i struktur atomowych. Prace Ruski miały bezpośredni wpływ na rozwój nanotechnologii oraz nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej. Za swój wkład w rozwój nauki został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki, co potwierdziło przełomowe znaczenie jego osiągnięć. Jego dorobek do dziś stanowi fundament współczesnych badań mikroskopowych i pozostaje jednym z filarów nowoczesnej nauki eksperymentalnej. Rok 7 przed naszą erą to okres, w którym według większości historyków narodził się Jezus z Nazaretu, postać historyczna osadzona w realiach Imperium Rzymskiego i żydowskiej Judei. Przyszedł na świat w Betlejem za panowania Heroda Wielkiego, a dzieciństwo oraz młodość spędził w Nazarecie w Galilei, żyjąc jako cieśla w skromnej rodzinie. Przez wiele lat nie pojawia się w źródłach, co wskazuje na życie w ukryciu, zgodne z realiami prowincjonalnej społeczności. Około roku 30 naszej ery rozpoczął publiczną działalność nauczycielską, wędrując po Galilei i Judei, głosząc naukę o Królestwie Bożym, miłości bliźniego, przebaczeniu oraz odpowiedzialności moralnej człowieka. Jego przekaz różnił się od oficjalnego nauczania elit religijnych, ponieważ kładł nacisk na intencje serca, a nie jedynie na literalne przestrzeganie prawa. Wokół Jezusa zgromadziła się grupa uczniów, którzy uznali go za zapowiadanego Mesjasza. Jego rosnąca popularność, a także krytyka hipokryzji religijnej i zapowiedzi duchowej przemiany społeczeństwa wzbudziły niepokój przywódców żydowskich oraz rzymskiej administracji. W roku 33 naszej ery Jezus został aresztowany w Jerozolimie, przesłuchany przez władze religijne, a następnie przekazany rzymskiemu namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi. Został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie, karę stosowaną wobec osób uznanych za zagrożenie porządku publicznego. Jego egzekucja miała charakter demonstracyjny i odbyła się publicznie. Po śmierci Jezusa jego uczniowie ogłosili, że zmartwychwstał, a grób, w którym został złożony, uznano za pusty. To przekonanie stało się fundamentem nowej wspólnoty religijnej. W kolejnych latach uczniowie rozpoczęli intensywną działalność misyjną na terenach Imperium Rzymskiego, przekazując naukę Jezusa ustnie, a następnie spisując ją w formie Ewangelii. Z czasem śmierć Jezusa zaczęto interpretować jako akt zbawienia ludzkości, a jego nauczanie stało się podstawą chrześcijaństwa. W następnych wiekach postać Jezusa z Nazaretu wywarła ogromny wpływ na rozwój religii, etyki, prawa, filozofii i kultury, stając się jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci w dziejach świata. Biblia nie jest jedną księgą powstałą w jednym momencie, lecz zbiorem tekstów tworzonych przez wiele stuleci w różnych środowiskach religijnych, kulturowych i politycznych, a jej obecny kształt jest wynikiem długiego procesu selekcji, sporów i walki o władzę doktrynalną. Najstarsze tradycje biblijne funkcjonowały ustnie, zanim zostały spisane, redagowane i wielokrotnie przerabiane, co sprawia, że wiele ksiąg zawiera ślady różnych autorów i epok. We wczesnym chrześcijaństwie nie istniał jeden spójny zestaw pism uznawanych za święte, lecz
krążyły dziesiątki Ewangelii, listów i objawień, często przedstawiających Jezusa i sens zbawienia w sposób odmienny od tego, który później stał się oficjalny. W miarę jak Kościół zaczął się instytucjonalizować, pojawiła się potrzeba ujednolicenia nauki, a teksty pasujące do rozwijającej się doktryny uznano za natchnione, natomiast inne określono mianem herezji. Szczególnie niewygodne były pisma gnostyckie, które kładły nacisk na osobiste poznanie duchowe, a nie na autorytet hierarchii, dlatego zostały wykluczone i potępione. Sobory oraz wpływowi przywódcy religijni decydowali, które księgi wspierają ich wizję wiary, struktury władzy i interpretacji postaci Jezusa, a które zagrażają jedności wspólnoty. Kryteria takie jak rzekome autorstwo apostolskie, zgodność doktrynalna i użycie liturgiczne często maskowały decyzje polityczne i ideologiczne. Pojęcie herezji stało się narzędziem eliminowania alternatywnych nurtów chrześcijaństwa, a nie wyłącznie ochroną prawdy wiary. W efekcie Biblia, jaką znamy dzisiaj, jest rezultatem świadomego wyboru jednych tekstów i odrzucenia innych, co pokazuje, że jej kanon nie był oczywistym ani niezmienny, lecz ukształtowany przez ludzi, ich interesy, konflikty i wizje religii. Perspektywa historyczno-pogańska pozwala spojrzeć na ten dzień jako na kontynuację starożytnych obchodów zimowego przesilenia, symbolizujących odrodzenie światła i natury. W Imperium Rzymskim okres przed nim zdominowały Saturnalia, huczne święto ku czci Boga Saturna, pełne obfitych bankietów, wymiany prezentów i odwrócenia ról społecznych, gdzie niewolnicy zasiadali przy stole z panami, a ulice wypełniał śmiech i swawola. Rzymianie dekorowali domy wieńcami z zieleni oraz zapalali świece. Po wcześniejszych syntezach pogańskich kultów z chrześcijaństwem, właśnie w tym roku Wilhelm Zdobywca został koronowany na króla Anglii w opactwie westminsterskim, kończąc podbój normański i rozpoczynając nową erę władzy. Ta koronacja, wybrana na ten dzień w imitacji cesarskich tradycji bizantyjskich i świętego Cesarstwa Rzymskiego, podkreślała triumf i odnowę, nawiązując do solarnych motywów zwycięstwa światła nad ciemnością. Choinka wywodzi się z germańskich kultów wiecznie zielonych drzew, symbolizujących życie w zimie, a prezenty, ucztowanie i dekoracje bezpośrednio czerpią z pradawnych zwyczajów Saturnaliów oraz kultu Słońca. W tej perspektywie dzień ten pozostaje globalnym festiwalem nadziei na powrót światła, głęboko zakorzenionym w pogańskiej radości życia i odnowy natury, gdzie stare rytuały płynnie przenikały do nowych tradycji władzy i wiary. Jeżeli chcielibyście zobaczyć osobny, pogłębiony materiał na temat którejś z poruszonych dziś historii, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Zostawcie też kciuk w górę pod filmem, szczególnie jeśli po dzisiejszym materiale data 25 grudnia przestanie być dla Was tylko oczywistym świętem, a zacznie kojarzyć się również z konkretnymi wydarzeniami z przeszłości. Pamiętajcie, że codziennie publikuję odcinki poświęcone temu, co wydarzyło się danego dnia w historii, więc jeśli ciekawi Was, co miało miejsce dzień wcześniej, zapraszam do wczorajszego materiału. A po dzisiejszym odcinku widzimy się już w kolejnym, poświęconym następnej dacie. Dzięki za oglądanie i do następnego.